Z jednej strony miałem adaptację Alberta Camus, no ale Albert Camus wzorem francuskich autorów po prostu przeniósł wszystko do salonu i zrobił z tego salonową sztukę. A mnie się wydawało, że Dostojewskiego sztuka to jest gdzieś, nie ma ścian, tylko wszystko jest na jakimś skrzyżowaniu, na jakimś takim miejscu, gdzie hula wiatr i gdzie jakieś, zresztą bardzo piękne motto jest wzięte z Puszkina do Biesów, które mówi o tym, o takich zagubionych saniach, gdzie pędzą konie w zadymce śnieżnej i tylko jakieś głosy, że tak powiem, słychać jakichś diabłów, jakiegoś złego ducha, który ściga, że tak powiem, te sanie. No, to było dobre motto. Ja to zrozumiałem, że Dostojewski daje mi do zrozumienia, że chciałby takie przedstawienie mieć. Biesy były wystawione za życia Dostojewskiego, w każdym razie była zrobiona adaptacja i bardzo ciekawy był list Dostojewskiego do pani Oboleńskiej, która opracowała tą adaptację, pracowała nad tą adaptacją. Dostojewski był sceptyczny. Uważał, że teatr jest czym innym, a proza jest czym innym, że to się nie da jednego z drugim zrobić, chyba żeby pani zrobiła daleko idące odstępstwa. To też dla mnie było wskazówką, że ja nie mogę przenosić na ekran powieści Biesy, tylko z tej powieści muszę wydobyć to, co mi daje szansę zrobienia przedstawienia, a całą resztę muszę pominąć. I posługując się najpierw adaptacją Camisa, zaczęliśmy próbować sceny, no ale potem mnie się przypomniało, czy nieustannie zaglądałem do powieści, że tam są najrozmaitsze sceny, które no nie mogę ja pominąć, a nie ma ich w adaptacji Camisa. Więc zacząłem powoli dodawać najrozmaitsze sceny, które moim zdaniem były konieczne. Wyrzuciłem te ściany salonu. Pomyślałem sobie, że jeżeli to jest tak w tym wierszu Puszkina, że to jest gonią te sanie przez jakąś pustkę, no to trzeba zrobić drogę taką błotnistą, rozjeżdżoną jako scenerię, jako scenę, pokazać ją. Szare niebo do tego. No i jeżeli my potrzebujemy salon, no to trzeba wnieść te meble, które są koniecznie potrzebne, potem trzeba je wynieść.